Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiejszy odcinek jest taki bardziej, powiedziałbym, przemyśleniowy, troszeczkę refleksyjny. Pozastanawiam się wspólnie z Wami nad tym, dlaczego rowery szosowe zazwyczaj są droższe od porównywalnych rowerów górskich. Kiedyś na blogu zamieściłem taki wpis właśnie zastanawiając się, dlaczego rowery szosowe są drogie i też dlaczego nie ma takich tanich rowerów szosowych rzędu 1000, 1,5 czy 1000 na przykład 800 zł. To się przez ten czas zmieniło. Teraz producenci wyczuli już te nisze. Rynek zrobił się nasz polski bardziej chłonny na to, więc pojawiły się rowery poniżej 2000 zł szosowe, które mają taką, no powiedziałbym, rozsądną konfigurację. Oczywiście za tę cenę nie możemy się spodziewać, że dostaniemy nie wiadomo jak wyposażony rower, no ale przynajmniej klamkomanetki są, co dla mnie jest już wyznacznikiem prawdziwego roweru szosowego. W każdym razie to już się zdezaktualizowało, te tańsze rowery szosowe również są, ale jeżeli przejrzymy sobie oferty producentów, to też można zacząć się zastanawiać, dlaczego dwa rowery tego samego producenta, szosowy i górski, wyposażone są w zupełnie różny sposób i często jest tak, że rower szosowy, mimo że ma tę samą cenę, ma jednak chociażby osprzęt, napęd ma gorszej klasy niż rower górski. No i w tym odcinku właśnie tym się zajmę. Pokażę Wam to na przykładzie dwóch rowerów od Crossa i dwóch rowerów od Cannondale'a. Na początek jeszcze dodam, że wszystkie ceny części, które będę Wam tutaj pokazywał, są to ceny wzięte ze sklepów internetowych, jest to jakaś tam uśredniona cena. Oczywiście producenci rowerów mają ceny tych części mają dużo niższe, no ale musiałem wziąć jakiś punkt odniesienia, żeby jakoś te części ze sobą porównać. No i na pierwszy ogień idzie rower szosowy Cross Vento 1 i rower górski Level B2. Tam różnią się ceną około 100 zł, no ale nie udało mi się znaleźć dwóch rowerów o identycznej cenie, no ale te 100 zł już aż takiej różnicy nam nie będzie robiło. Jeżeli chodzi o materiał, jakiego rama jest zrobiona, w obu przypadkach jest to aluminium light, czyli technologia ramy jest ta sama. W rowerze szosowym znajdziemy widelec karbonowy. Wiadomo, nie jest to jakiś karbon czy widelec najwyższej klasy, więc ja bym go wyceniał na około 400 zł. W rowerze górskim mamy amortyzator, jakiś prosty Santur XCT za 180 zł. W rowerze szosowym znajdziemy napęd Tourney. Jest to napęd szosowy najniższy tak naprawdę od Shimano. Są też klamkomanetki. Warte około 300 zł. Natomiast jeżeli chodzi o Crossa, tutaj mamy jeszcze hamulce hydrauliczne Tektro. Komplet warty około 250 zł, a napęd to mieszanka Tourney, Altus i Acera. No i teraz patrząc na te dwa rowery, widzimy od razu, że rower szosowy jest wyposażony, jeżeli chodzi przynajmniej o napęd, jest wyposażony trochę słabiej. Tutaj mamy od początku do końca Tourneya. W przypadku roweru górskiego no dochodzi już ten troszeczkę Altus, troszeczkę Acera, także jednak ten napęd z klasy wyższej. Jeżeli chodzi o koła na przykład, nie jestem w stanie niestety tego porównać, ale zakładam, że jeżeli rowery są w podobnej cenie, to koła również będą podobnej klasy. Tutaj nie ma się co oszukiwać, że nagle w którymś z tych dwóch rowerów będą dużo lepsze koła. I zanim tutaj będę jakieś wnioski wysnuwał, przejdę do rowerów Cannondale'a. Tutaj jest CAD Optimo Sora za 4200 zł szosowy i górski Trial 29.3 również za 4200 zł. I tutaj jeżeli chodzi o ramę, w obu rowerach również zastosowano tę samą technologię, jest to Smartform C2, także możemy zakładać, że rama jest podobnej klasy. W Cannondale'u znajdziemy widelec karbonowy. Myślę, że no może jego koszt może będzie trochę większy niż w Crossie, ale też nie przekroczy to 500-600 zł. Natomiast w rowerze górskim mamy amortyzator RockShox XC30. Jest to prosty, sprężynowy amortyzator. Za też w granicach 600 zł można go kupić. I bardzo ciekawie robi się, jeżeli przechodzimy do porównania napędów. Szosowy CAD jest zbudowany na napędzie 9-rzędowym. Praktycznie w całości jest to Shimano Sora, który tutaj jedni mogą się zgodzić, inni mogą się nie zgodzić, ale odpowiada to według mnie górskiej grupie Alivio. Klamkomanetki również są z grupy Sora, one w granicach tutaj 290 zł będą kosztowały. Natomiast Trial 29.3, on ma napęd 10-rzędowy, czyli jest jeden rząd więcej. Napęd jest praktycznie cały zbudowany z grupy Shimano Deore. Z tyłu mamy przerzutkę tylną Shimano SLX, także jest to tak naprawdę o klasę wyższy napęd, a przerzutka z tyłu, na którą oczywiście nie ma
co aż tak patrzeć, ale jednak jest jeszcze wyższej klasy. Jak dla mnie odpowiadałoby to jakże i 105 w przypadku napędu szosowego i hamulce Shimano są tutaj hydrauliczne, proste, takie BR M445, warte około 300 zł. I dlaczego podawałem Wam tutaj te przykładowe specyfikacje, porównywałem ze sobą chociażby napędy, które w dość łatwy sposób jesteśmy w stanie porównać? Ano z tego względu, że w większości przypadków, nie u każdego producenta, ale w większości przypadków wygląda to tak, że jeżeli weźmiemy z tej samej półki cenowej rower szosowy, rower górski, nagle okazuje się, że rower szosowy jest trochę gorzej wyposażony niż rower górski. Z czego to może wynikać? Tutaj oczywiście ja mogę tylko snuć domysły, nie jest to żadna prawda objawiona, nie mam kontaktów z producentami takich, żeby się tutaj dowiedzieć, jakie są tajniki, ale mogę przynajmniej z własnych obserwacji zauważyć, że po pierwsze rowery szosowe, jednak nie oszukujmy się, sprzedają się dużo rzadziej niż rowery górskie, czy w Polsce, ale myślę, że również za granicą. Oczywiście można mówić, że jest szał, bo Tour de France, bo Tour de Pologne, na szosie jeździ coraz więcej ludzi, ale nie oszukujmy się, że jednak w MTB, czy chociażby nawet kupując taki rower na co dzień gdzieś do jazdy takiej na jakieś wycieczki czy po mieście, jednak rowery górskie będą cieszyły się dużo większą popularnością, z tego chociażby względu, że są bardziej popularne. Rowery górskie, rowery crossowe, rowery trekkingowe, niż rowery szosowe, które jednak mają jakieś swoje konkretne przeznaczenie. Tutaj powoli zaczynają rowery gravelowe, te schematy i to utarte myślenie łamać, ale czy tak czy owak rower szosowy jest przeznaczony głównie do jazdy po szosie, nie do jazdy po mieście, nie do jazdy w terenie. Oczywiście tam też można próbować jeździć, ale jednak nie oszukujmy się, jest to jazda szosowa, a nie każdy takiego roweru potrzebuje, także produkuje się ich mniej, sprzedaje się ich mniej, także automatycznie ceny części też będą, podejrzewam, mogły być troszeczkę w zakupie droższe. Kupując więcej części dostajemy niższą cenę, kupując tych części mniej dostaniemy niższą cenę. I do tych argumentów chciałem jeszcze dodać taki argument, który przyszedł mi jako w sumie może jeden z pierwszych do głowy, że w rowerze szosowym mamy baranek, w rowerze górskim mamy prostą kierownicę i tutaj baranek będzie droższy niż prosta kierownica. Oczywiście tak jest, ale jeżeli przestudiuje się cenniki, no okazuje się, że porównywalnej klasy, porównywalnych materiałów tego samego producenta, baranek nie będzie jakiś dużo droższy od prostej kierownicy. Gdzieś w hurcie to oczywiście się też zatrze, ale no jednak mimo wszystko baranek będzie droższy, więc już jest to jeden z tych elementów, gdzie producent musi sobie odbić tę cenę. I druga sprawa, klamko-manetki szosowe będą dużo droższe niż porównywalny zestaw manetek i klamek do roweru górskiego. Nawet jeżeli weźmiemy sobie klamko-manetki Tourneya, które kosztują w sklepie około 300 zł za komplet i weźmiemy sobie jakiś prosty zestaw klamko-manetek, no jakiś Tourney, tam Acera załóżmy, no to nagle się okazuje, że te klamko-manetki kosztują w granicach 150 zł. Mówię to teraz z głowy, nie przygotowałem tej ceny, ale kojarzy mi się 150 zł, więc już na samych tych droższych klamko-manetkach producent musi sobie odbić gdzieś tę cenę i obniża poziom wyposażenia roweru szosowego. I teraz jestem jeszcze ciekawy Waszego zdania, jak Wy widzicie ten temat. Czy rowery szosowe są droższe od tych rowerów górskich, czy ja się może mylę? Dajcie znać, jakie są Wasze obserwacje, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!